Hej widzowie, witajcie w 41. odcinku z Angry Birds News. Dzisiaj będę sam przedstawiać wam newsy, a więc przejdźmy do pierwszego z nich. 13 czerwca Bad Piggies w niektórych regionach, np. w Kanadzie, zmieniło swoją ikonę na tą zrobioną z AI. A co dziwniejsze, kiedy pobierzecie grę albo sprawdzicie ją na liście gier od Rovio, to tam Bad Piggies dalej ma swoją starą ikonę. Ale 14 czerwca Angry Birds 2 w końcu przywróciło stary system energii w poziomach. Osobiście uważam, że to lepszy system energii niż ten z ogniskami, ponieważ teraz stracisz życie tylko gdy przegrasz poziom. Ale również 14 czerwca niektórzy gracze Angry Birds 2 napotkali ciekawe testy podczas swojej rozgrywki. Podczas błędu z wybieraniem stada w wojnach klanowych pojawił się test, gdzie wybieracie ptaki do swojego stada. Jak myślicie, to błąd czy placeholder nadchodzącej funkcji do klanów? Ale przechodząc dalej, również 14 czerwca Angry Birds Match trafiło na sklep Play, co oznacza, że gra po soft launchu będzie dostępna na Androida i iOS. Ale również 14 czerwca pojawił się scam na sklepie Play, o którym informowałem was na naszej karcie społeczność. Mianowicie osoba o pseudonimie Woodland Resorts Private Limited stawiła swoją podróbkę Angry Birds o nazwie Angry Birds 2 Friends, która nie jest oficjalną grą, ale spokojnie, gra została zdjęta 16 czerwca ze sklepu Play. Ale jeżeli któryś z was pobrał tą grę, to odinstalujcie ją natychmiastowo, bo nie wiadomo w jakim celu ma służyć. Może to być wirus lub zwykły troll, albo próba zarobienia pieniędzy na reklamach wyświetlających się graczom. Ale za to 16 czerwca na Instagramie Angry Birds Dream Blast rozpoczął się konkurs, którego wyniki będą ogłoszone już jutro. Jeżeli chcecie w nim wziąć udział, link do posta z tym konkursem zostawiam wam w opisie filmu. Również 16 czerwca Angry Birds Dream Blast dostał aktualizację 2.1.0, która tylko dodaje nowe poziomy. Ale również 16 czerwca Angry Birds Match dostał bugfixa 0.9.1 na Androida. To już wszystkie newsy z tego tygodnia, więc przejdźmy do newsów z przyszłego tygodnia. Za niedługo skończy się 61. sezon w Angry Birds Pop, więc zbierzcie nagrody z niego, zanim będzie za późno. A od 22 czerwca do 2 lipca w Angry Birds 2 będziemy mieli nowy zestaw czapek nieuczciwego zagrania, który będzie legendarny. Ale tym razem nie przygotujecie legendarnych skrzyń, ponieważ również 22 czerwca rozpoczyna się 49. sezon Areny w Angry Birds 2, więc sklep Areny się zresetuje. Dlatego polecam wam wykupić przede wszystkim wszystkie bilety przed 22 czerwca. Ale jeśli chcecie zdobyć cały ten zestaw czapek, to na naszym kanale macie film zatytułowany Ile naprawdę możesz wydać w Tower of Fortune? Na końcu tego filmu zostawiłem wam triki, które pomogą wam zdobyć łatwo ten zestaw czapek. Link do tego filmu oczywiście macie w opisie. Ale także za 2 dni w Angry Birds Dream Blast kończy się pas ratowania oceanu. Ale z tej okazji dostaliśmy list od twórców, z którego się dowiedzieliśmy, że z tej okazji uratowali dzięki temu wydarzeniu 20 000 żółwi w Panamie. Ale to już wszystkie newsy, jakie przygotowałem dla was na ten tydzień. Mam nadzieję, że już w następnym tygodniu Sekivirus wróci do tej serii. A ja dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie, że ta seria, czyli Angry Birds News, pojawia się co tydzień, chyba że nic ciekawego się nie wydarzy. A jeśli te newsy ci się podobały, to zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzu, co sądzisz o tych newsach. Możesz też zasubskrybować nasz kanał z dzwoneczkiem, by nie przegapić kolejnych odcinków z tej serii, a także filmów z Angry Birds oraz innych grach, a także udostępnij ten film swoim znajomym, żeby wiedzieli co nowego w świecie gier. A także pamiętajcie zajrzeć na moje konto na Instagramie oraz TikToku, gdzie w przyszłości staje więcej filmów o Angry Birds, a także może z innych gier, np. Plants vs Zombies. Oczywiście link do nich macie w opisie. I oczywiście do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mówił Shade.